Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, jak to przy niedzieli przystało. Znowu bardzo fajna, ciekawa historia, która wiele wnosi do naszego życia. Ponieważ nie samym jedzeniem, ziołami i tak dalej człowiek żyje, ale też nasze ogólne zachowania, jak postrzegamy ludzi, jak ich rozumujemy, wiele po prostu ma tutaj do powiedzenia, żebyśmy w tym świecie mogli też żyć i szczęśliwie. A więc przejdźmy sobie do dzisiejszej historii. A więc dawno, dawno temu była sobie bardzo mądra, inteligentna koza, która codziennie gdzieś tam wspinała się po różnych górach, żeby po prostu znaleźć gdzieś tam jakieś małe kępki trawy i je po prostu sobie zjeść. I kiedyś pewnego dnia jadła sobie na bardzo wysokiej górze i cieszyła się po prostu życiem. Jednak na dole zobaczył ją wilk. Wilk był bardzo głodny w tym momencie i cały czas tylko zastanawiał się, jak tu po prostu podejść teraz tą kozę, żeby mógł ją po prostu zjeść. Jednak góra była na tyle stroma, że wilk nie miał najmniejszych szans, żeby tam do góry wejść. Więc w pewnym momencie zawołał po prostu do kozy: Kozo, kozo, popatrz, tutaj jaka piękna, soczysta trawa. Możesz tutaj przyjść i sobie ją zjeść, a ja sobie gdzieś pójdę. Nic cię to nie będzie kosztować, a będziesz mogła się najeść dosyta, zamiast tam u góry zbierać jakieś resztki trawy. Na to koza popatrzyła w dół i odpowiedziała wilkowi: dziękuję ci serdecznie za twoje zaproszenie. Jednak ty nie chcesz, żebym ja się najadła, tylko ty chcesz się najeść. Tak, moi drodzy. Jaki morał z tej historii? Morał z tej historii jest niestety bardzo prosty, ale też i bardzo smutny. Pamiętaj, że wielu ludzi, którzy żyją wokół ciebie, którzy tak naprawdę udają twoich przyjaciół, udają, że chcą ci pomóc, są tak naprawdę takimi wilkami. Jak to się mówi, wilkami w owcej skórze. Ponieważ wielu ludzi niestety, ale nadal patrzy tylko i wyłącznie na to, jaką korzyść z ciebie może wyciągnąć. Jak może cię wykorzystać, jak mogą się wspiąć po tobie wyżej. A kiedy już po prostu cię wykorzystają i będziesz im niepotrzebny, to zostaniesz po prostu gdzieś obok leżeć i już cię nie będą tobą interesować. Niestety w społeczeństwie mamy bardzo dużo jeszcze takiego myślenia, właśnie takich wilków w owcej skórze jakby, którzy po prostu tylko i wyłącznie czyhają na to. Nie interesują ich więzi międzyludzkie, ich interesuje tylko i wyłącznie profit, co mogą dla siebie wyciągnąć. Jest to bardzo smutne, ponieważ świat mógłby wyglądać całkiem, ale to całkiem inaczej, gdyby po prostu było więcej ludzi, którzy chcą po prostu szczęśliwie żyć i nie potrzebują do tego całej ciężarówki różnych dziwnych rzeczy, których i tak na końcu ze sobą nie zabiorą, ponieważ wyrządzają tym naprawdę sporo krzywdy innym ludziom. Już nawet nie chodzi o te wykorzystywanie całkowicie ludzi, ale na przykład o samą produkcję różnych rzeczy, które dziś są tak produkowane, że niestety, ale bardzo często wykorzystuje się do tego ludzi, którzy po prostu cierpią, ich środowiska są zatrute, żyją po prostu w całkowitym bagnie, chorują, nie mają po prostu jak się wyleczyć z tego wszystkiego. Kiedy się widzi takie reportaże właśnie takich różnych rzeczy, to naprawdę robi się smutno czasami człowiekowi. Ostatnio oglądałem bardzo ciekawą rzecz. Wiecie, mamy takie kontenery na ubrania, nie? Gdzie ogólnie mówi się, że no, wrzuć tam te ubrania, pomożesz tam komuś, jakimś biednym ludziom i tak dalej, i tak dalej. No niestety ta historia wygląda całkiem inaczej, ponieważ no, popatrzyłem sobie na taki fajny reportaż, co się dzieje z tymi ubraniami. Najpierw są przesortowane, część od razu ląduje do śmieci. Te najlepsze są wyciągane i idą do sklepów. Nie idą do ludzi potrzebujących, tylko idą do sklepów z odzieżą używaną. Tak.
Reszta niestety ląduje znowu gdzieś indziej, w innym kraju. Czekajcie, gdzie to lądowało? Bo teraz mi umknęło, gdzie to lądowało. Może żona będzie pamiętać, to wrzuci wam w komentarz jutro rano, bo mi teraz umknęło, w jakim kraju to było. W każdym razie ląduje to w jednym kraju, ponieważ oni mają tam taki przepis, że odzież używana może tam wjechać jako tak zwana odzież nowa. Tak, jako odzież nowa może tam wjechać, pomimo że jest to używane. Teraz te najlepsze rzeczy są stamtąd wyciągane, są znowu sprzedawane. Te najlepsze rzeczy, wiecie, na ten rynek, ponieważ to jest kraj biedny i tak dalej. A reszta ląduje na takim pustkowiu. Są tam olbrzymie tony ubrań. Niesamowite ilości tony ubrań, których po prostu nikt nawet tam nie chce i one tam lądują i leżą po prostu na takich ogromnych hałdach i zanieczyszczają całe środowisko. Od czasu do czasu, kiedy jest ich już tam tak naprawdę tak dużo, że już się nie wie, co z tym zrobić, to po prostu nagle się to podpala. Oczywiście pod pretekstem, no, że coś tam samo się zapaliło, wiecie, i wypala się to wszystko. I to jest smutne, bo popatrzcie, ludzie wrzucają te ubrania gdzieś tam do kontenera, licząc na to, że pomogą komuś, jednak tak naprawdę znowu ktoś robi na tym biznes. Jeden, drugi, trzeci, a reszta ląduje po prostu gdzieś na pustyni, na jakimś wielkim pustkowiu i później jest przepalona i idzie całkowicie z powietrzem. Tak więc, no, jak masz ubrania i chcesz komuś pomóc, to może lepiej znajdź kogoś, komu je możesz bezpośrednio dać i kto je wykorzysta, bo jak widać nawet na takich instytucjach, które po prostu to zbierają te ubrania, no nie można całkowicie polegać, bo znowu robi się biznes z tym. To jest po prostu taki przykład wam tutaj to daję. Żeście zrozumieli po prostu, że no na każdym kroku jesteśmy oszukiwani. Niestety, ale na każdym kroku jesteśmy oszukiwani i robi się w nas balona. Nawet przez takie śmieszne rzeczy jak i te ubrania, które no niby mają trafić do biednych, potrzebujących, a nie zawsze tak jest. Oczywiście część może rzeczywiście tam trafia, ale no niestety pokazało tutaj na przykładzie, że no dużo ubrań niestety nie trafia tam, tylko trafia całkiem gdzie indziej. Także pamiętaj o swojej wartości, pamiętaj kim jesteś, rób dobre rzeczy i nie daj się ściągnąć z tej góry na dół, gdy ktoś ci pokazuje jakieś świecidełka i obiecuje cudawianki i złote góry, bo możesz ich nigdy nie zobaczyć, a może cię on dosłownie pożreć, jak i ten wilk chciał tą kozę pożreć. Taki jest morał z tej historii na dzisiaj. Także moi drodzy, bądźmy czujni wokół. Ja wam życzę wszystkim wspaniałej niedzieli. Na samym końcu tego filmu będziesz mieć jeszcze playlistę, która ci się wyświetli, lub wejdź po prostu w nasz kanał. Jak klikniesz, tam masz różne playlisty. Kliknij w zdjęcie naszego kanału i tam u góry znajdziesz sobie playlisty i tam znajdź sobie historia z morałem. Tam znajdziesz dużo więcej właśnie takich historii, które po prostu uczą funkcjonować w tym dzisiejszym świecie w taki dość fajny, animacyjny sposób. Na koniec jeszcze krótkie info. Pamiętajcie o konkursie, który powoli już dobiega końca, bo już leci ostatni miesiąc teraz. Sklepem, z którym współpracujemy, cokolwiek, co byście chcieli tam kupić z fajnych, naprawdę dobrych rzeczy, których my od lat używamy, to znajdziecie kody rabatowe do tego i w uwagach do zamówienia wpiszcie sobie konkurs szamanem i do 24 sierpnia zostawcie nam tutaj po prostu jakiś komentarz na temat danego produktu, jakąś fajną historię, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, a my najciekawszą historię będziemy wybierać później. Kto otrzyma tutaj bon wtedy na 6000 zł do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić co chce w tym sklepie. Także superowej, udanej niedzieli wam życzę. Trzymajcie się.